Witam Was. Dzisiaj Wam pokażę Sony Ericssona K530, akurat w kolorze czerwonym. Bardzo pięknie się prezentuje dzięki temu. Telefon posiada przedni aparat do wideo rozmów. Jest to aparat najzwyklejszy VGA 0,3. Na bocznej ściance znajduje się spust aparatu bez autofokusa i klawisze ściszania, pogłaszania, zmniejszania, zwiększania zdjęcia. Na tylnej ściance widzimy aparat 2-megapikselowy i tu mamy taką zaślepkę do naszego zasięgu. Po drugiej stronie widzimy krateczkę, tu mamy nasz główny głośnik. U samej góry mamy włącznik i wyłącznik tego telefonu, a na samym dole znajduje się Fastport ładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Tu obok Fastportu znajduje się taki mini otwór, oczywiście do naszego mikrofonu. Teraz sobie zobaczymy pod baterią naszą baterię oryginalną. Bateria oryginalna w tym telefonie to BST33. Jest to oryginalna bateria, którą ten telefon obsługuje. Taka bateria posiada, jak widzimy, 950 mAh, troszkę jest przytarte, i ta bateria została wyprodukowana w 2009 roku, w 4. tygodniu. Tutaj nie widzimy dokładnie, ale zobaczymy sobie pod spodem, pod baterią. Tu widzimy właśnie nasz model pod nalepką e-mail, markę telefonu, w jakim państwie został on wyprodukowany, w Made in China oczywiście, i zobaczymy nasz numer e-mail. Teraz sobie telefon uruchomimy, sprawdzimy jego funkcje wewnętrzne, jego różnego rodzaju opcje. Akurat ten telefon posiadam w języku angielskim. Muszę sobie dograć język jeszcze. Na samym dole widzimy, znajduje się tutaj opcje podobne do innych telefonów, jakie posiadają telefony Sony Ericsson. Tu mamy aplikację wideo rozmowy, kalkulator, notatniki, synchronizację, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Przechodzimy dalej. U samej góry mamy podobną aplikację Track ID, Video Player, Video Deep, HotOD, Music D. Służą te aplikacje do konwertowania naszych plików. Możemy się połączyć przez Bluetooth do innego telefonu i możemy korzystać z niego, nie wiedząc o tym. Następnie nagrywanie dźwięków i wideo, prezentacja. Teraz sobie wejdziemy do naszego aparatu, sprawdzimy naszą jakość aparatu. Aparat posiada 2-megapikselowy tylko, ale zobaczymy sobie. Widzimy, że nasz aparat posiada podstawowe funkcje. Tu mamy opcję nocną, samowyzwalacz, różnego rodzaju efekty, dźwięk, migawki, przełączenie na naszą kamerę. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie. Jak mówiłem, że telefon nie posiada autofokusa i zobaczymy, jak nam wyjdzie zdjęcie. Widzimy, że jakość tego zdjęcia nie jest szałowa, ale do jakichś prostych zdjęć, takie przelotem, zawsze telefon się na pewno sprzeda. Teraz sobie wejdziemy do naszej muzyki oryginalnej, wgranej przez producenta. Tu mamy folder. Zobaczymy sobie, jakie melodyjki.
Telefon oczywiście obsługuje karty pamięci do 2 GB od Sony Ericssona M2. Kiedyś wrzuciłem kartę 4 GB, telefon się już ciął. No może gdybym grał nowszy soft, może by 4 GB nawet uciągnął. Teraz sobie wejdziemy do naszego menu serwisowego i sprawdzimy, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. Można to również zrobić, gdy w telefonie nie mamy karty SIM. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. U samej góry mamy informację o naszym telefonie. Jest to telefon K530. Pod spodem znajduje się nasza wersja softu. Następnie tu mamy wersję wyświetlacza, wersję kamery. Możemy to odpowiednio pozmieniać, wgrywając nowy soft, nowe sterowniki aparatu, nowe sterowniki naszego wyświetlacza i nową akustykę dźwięku. Następnie SIM-log możemy sobie ściągnąć. Później przechodzimy do naszego serwisu i sprawdzamy wszystkie nasze opcje, czy wszystkie funkcje podzespoły działają prawidłowo. Tu mamy u samej góry kolory wyświetlacza, podświetlenie, klawisze, czy wszystkie działają prawidłowo. Sprawdzamy sobie boczne, głośnik główny, następnie mamy głośniczek, mikrofon, wibrator, kamera, wideo rozmowy, kamerka przednia. Jeśli chcielibyście więcej informacji odnośnie tego telefonu K530, jest sam pod spodem pod filmikiem. Cześć.